Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję i przetestuję wiertarko-wkrętarkę z udarem Dedra DD7042. Narzędzia firmy Dedra zostały udostępnione mi bezpłatnie do testów, aby mógł zweryfikować ich jakość. Zapraszam na film. Wiertarko-wkrętarka Dedra DD7042 dostarczana jest w kartonowym pudełku, w którym znajdujemy dokumentację z instrukcją i gwarancją, zaczep do paska i śrubę do jego przymocowania oraz samo narzędzie. Sprzęt ten należy do 18V systemu akumulatorowego Dedra SAS plus All i do jego działania oczywiście potrzebne będą baterie. Obecnie w ofercie znajdujemy akumulatory o pojemności 2, 4 i 5 Ah. Ponadto oczywiście potrzebna będzie ładowarka. Aktualnie oprócz zwykłej dostępna jest widoczna na filmie tzw. szybka oraz dwustanowiskowa. Wiertarko-wkrętarka jest niemała, wymiary urządzenia są typowe jak na sprzęt tej klasy. Długość korpusu wynosi około 21 cm, wysokość urządzenia bez baterii to 20 cm, z akumulatorem 2 Ah rośnie ona do 23 cm, a z 5 Ah aż do 25 cm. Szerokość korpusu to około 7 cm. Samo narzędzie waży około 1,4 kg, razem z 2 Ah akumulatorem to już 1,8 kg, a z obecnie największą 5 Ah baterią masa sprzętu wynosi już powyżej 2 kg. Przyjrzyjmy się dokładniej tej wiertarko-wkrętarce. Uchwyt wiertarski jest metalowy, a rozstaw szczęk pozwala na mocowanie wierteł o średnicy chwytu od 1,5 do 13 mm. Rzeczywiście uchwyt nie jest w stanie zablokować wiertła o średnicy 1 mm, ale już taki o średnicy 1,2 mm trzyma się pewnie. Można tutaj wspomnieć, że w przypadku konieczności zastosowania wiertła krętego o większej średnicy dosyć łatwo można znaleźć osprzęt z podtaczanym chwytem, którego średnica nie przekracza 13 mm. Warto zauważyć, że uchwyt nie wykazywał zauważalnego bicia. Wiertarko-wkrętarka może pracować w 3 trybach ustawianych pokrętłem znajdującym się za uchwytem wiertarskim. Po pierwsze wkręcanie ze sprzęgłem, które pozwala ograniczać moment dokręcania, który również ustawiamy tym samym pokrętłem, a dysponujemy aż 19-stopniową skalą ustawień. Należy pamiętać, że nawet w najwyższej pozycji moment obrotowy pozostaje ograniczony i to zauważalnie w stosunku do maksymalnej wartości osiąganej przez to narzędzie. Właściwe dobieranie ustawienia sprzęgła pozwala nam m.in. wkręcać wkręty na odpowiednią głębokość, nie niszcząc przy tym gniazda łba ani grotu bita. Kolejny tryb oznaczony jest jako wiercenie. W tym przypadku wyłączone jest sprzęgło, a wiertarko-wkrętarka może osiągać maksymalny dostępny moment obrotowy. Ostatni tryb to wiercenie z udarem. Narzędzie wyposażone jest w udar elektromechaniczny, który co prawda cechuje się wysoką częstością pracy, jednak jego efektywność zależy od siły, z jaką dociskamy sprzęt. Jest stosunkowo niska w porównaniu z efektywnością udaru pneumatycznego, jaki odnajdujemy m.in. w tzw. wiertarkach SDS. Niemniej jednak w sporadycznych zastosowaniach, przy wierceniu w cegle, czy jak na filmie w pustaku ceramicznym, może się okazać taki udar wystarczający. Zmiana ustawienia na pokrętle jest dosyć łatwa i towarzyszy jej charakterystyczne kliknięcie. Skok przy przełączaniu między najwyższym ustawieniem sprzęgła a wierceniem jest krótki. Wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w dwubiegową przekładnię oraz silnik szczotkowy, który pozwala osiągnąć maksymalny moment obrotowy 50 Nm na biegu pierwszym. Bieg wybieramy tradycyjnie przełącznikiem suwakowym umieszczonym od góry. Narzędzie według producenta osiąga 450 obrotów na minutę na biegu pierwszym i 1750 obrotów na minutę na biegu drugim. W trakcie eksperymentu przeprowadzonego amatorskim tachometrem laserowym zmierzono zbliżone wartości szybkości obrotowej.
Oczywiście wiertarko-wkrętarka pozwala na ustawienie kierunku obrotów za pomocą przełącznika umieszczonego nad spustem. Sam spust z kolei pozwala na płynną regulację szybkości obrotowej. Wiertarko-wkrętarka zasilana jest akumulatorami o deklarowanym napięciu 18 V. Należy jednak pamiętać, że to średnia wartość napięcia systemowej baterii litowo-jonowej w trakcie pracy. Zaraz po naładowaniu akumulatory mają napięcie troszkę powyżej 20 V. Na koniec warto wspomnieć, że wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w LED podświetlający obszar roboczy. Jednak umieszczenie go bezpośrednio pod uchwytem wiertarskim sprawia, że miejsce pracy sprzętu pozostaje i tak w cieniu. Zdecydowanie preferuję, gdy oświetlenie jest ulokowane na stopce narzędzia. Dodatkowo mamy smycz, którą możemy przyczepić sprzęt do nadgarstka. Niestety nie jest ona prosto i bezinwazyjnie demontowalna. Na stopce po obu stronach mamy gwinty, dzięki którym można zamocować uchwyt do paska. Sam uchwyt jest jednak stosunkowo wysoki i jeśli ulokujemy go po stronie ręki, którą trzymamy narzędzie, to możemy zaczepiać o niego palcami w trakcie pracy. Wiertarko-wkrętarka nie ma dodatkowego uchwytu na bity, jednak możemy wykorzystać gwint służący do mocowania zaczepu, aby przykręcić do niej np. bitmaga. Jak się okazuje, do tego celu możemy użyć dostarczanej z organizerem śruby dedykowanej do narzędzi Boscha. Przejdźmy teraz do testu, w którym poddaję wszystkie wkrętarki. 6 prób wkręcania i 3 próby wiercenia. Testy wkręcania zostały przeprowadzone także dla akumulatora 5 Ah. Baterie na początku testów były całkowicie naładowane. Trzeba przyznać, że prezentowana wiertarko-wkrętarka dysponuje mocą, która powinna być wystarczająca dla większości majsterkowiczów. Pod względem parametrów technicznych jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi w klasie cenowej do 200 zł, w szczególności wśród tych będących w ciągłej sprzedaży. Pewne niedoskonałości narzędzia, takie jak np. lokalizacja oświetlenia, mają według mnie drugorzędne znaczenie. Pod względem wymiarów sprzęt wypada dosyć przeciętnie. Sprawą otwartą pozostaje kwestia niezawodności sprzętu. Przez ostatnie kilka tygodni użytkowania oraz w trakcie testu działał jednak bez zarzutu.